Szanowni Państwo, jestem bardzo szczęśliwy, że gościmy dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Kultury panów Roberta Koniecznego, Piotra Kozanyckiego i Bartosza Patureja, a to z okazji wydania ich wspólnej książki Konieczny na styk, ukazującej się nakładem wydawnictwa Wysoki Zamek. Cieszę się również, że rozmowę z bohaterem i autorami poprowadzi pani Diana Sałacka. Bardzo serdecznie Państwa witam. Szanowni Państwo, Robert Konieczny i prowadzona przez niego w Katowicach pracownia KWK Promes to jest marka numer 1 polskiej architektury w przestrzeni międzynarodowej. Wszyscy śledzimy kolejne projekty i kolejne wyróżnienia, a im większy rozgłos zdobywają, tym bardziej Robert Konieczny jawi mi się jako architekt pod wieloma względami przełomowy i nie nawiązuje tutaj do jednej z jego realizacji Szczecińskiego Muzeum Przełomy. Myślę przede wszystkim o środowisku, z którego się wywodzi i którego ukształtowało, o śląskim środowisku architektonicznym czasów przełomu lat 90., kiedy upadł komunizm, upadł wielki przemysł, i wyczerpał się, a nawet zdaniem wielu skompromitował architektoniczny modernizm. Taka potrójna zapaść. I właśnie wtedy na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej rozpoczął się bardzo interesujący twórczy ferment związany z odkrywaniem śląskiej nowoczesności, z jej lapidarnością, pragmatycznością, rzeczowością z jednej strony, a z drugiej strony z wyjątkowością, niepowtarzalnością, czemu patronują Erich Mendelsohn i Dominikus Boom. Ich dzieła tam są na wyciągnięcie ręki. To dziedzictwo działało na wyobraźnię, dawało młodym architektom mocny, nowoczesny grunt i pewność siebie. I kiedy myślę o tym przełomowym pokoleniu, o tej generacji, to widzę ówczesnych studentów ślęczących w nowo otwartej Bibliotece Politechniki Śląskiej nad egzemplarzami Domusa, L'Architecture d'aujourd'hui, Wettbewerbe aktuell czy kultowego Detalu, bo tylko uczelnie było stać na zagraniczne prenumeraty. I widzę ich dzisiaj jako dojrzałych już twórców, którzy swoje najlepsze realizacje prezentują na łamach międzynarodowych magazynów, jak w przypadku ostatniego dzieła Roberta Koniecznego, Ostrawskiej Galerii Plato, zaprezentowanej w październikowym Detalu. Myślę, że te dwa obrazy dobrze dają pojęcie o skoku, jaki się dokonał, o przełomie, którego droga twórcza Roberta Koniecznego jest najlepszą ilustracją. Mamy szczęście, Szanowni Państwo, mamy szczęście, że mamy takiego architekta i że mamy tę książkę, bo myślę, że ta książka jest również właśnie o szczęściu. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Robercie, wracasz z odebrania kolejnej nagrody za wspomnianą już Galerię Plato. Chciałabym, żebyś przedstawił troszeczkę naszej publiczności, o co chodziło w tym projekcie, oraz też tak troszeczkę pod włos kontrowersyjnie chciałabym zapytać, skoro tak dobrze idzie nam reinterpretacja i konserwacja takich miejsc właśnie jak była Rzeźnia, a dzisiaj Galeria Sztuki Współczesnej, to czy jest w ogóle sens tworzyć coś od zera? I to jest pytanie również, to ostatnie do Was. Dobry wieczór Państwu. A to dobre pytanie, a przy okazji pokaz slajdów akurat tak to wszystko się zgrało, że w tej chwili na ekranach właśnie pojawiła się Galeria Plato, czyli dawna Rzeźnia w Ostrawie. Budynek, który mnie zafascynował, to był rok 2017. Czyli niepodpisana umowa na bunkier sztuki i siłą rzeczy nowy projekt. Ja pamiętam, że mój prawnik wtedy mi powiedział, jak ty podpiszesz tę umowę,
to ja z tobą nie pracuję, bo to naprawdę było bardzo ryzykowne i ciągle jest. Ale ten budynek tak mnie zafascynował, tak mi się spodobał i czułem, że można z niego zrobić tak fajną rzecz, że tę umowę oczywiście podpisałem i zrobiliśmy to. I moi drodzy, to jest obiekt, który dzięki ruchomym elementom, to są ściany, które wypełniają dziury, bo ten budynek był bardzo zniszczony, elewacje były pokaleczone takimi wielkimi otworami. Te ściany są ruchome, dzięki czemu artyści czy kuratorzy ze swoją sztuką mogą wychodzić na zewnątrz. Mogą jakby zaczepiać nawet przypadkowych przechodniów i dzięki temu ta szeroko rozumiana kultura staje się bardziej dostępna. W dużym skrócie opowieść jakby o tym budynku, ale niesamowite jest to, że konserwatorzy ostrawscy, którym zresztą dziękowałem wczoraj czy przedwczoraj, już mi się to myli, kiedy byłem w Pradze, chyba przedwczoraj, zgodzili się na takie rozwiązanie. I po wielu dyskusjach przeforcowaliśmy wszystko to, na czym nam zależało. Dokładnie wszystko przeszło. I ta nagroda, którą odebraliśmy w Pradze, ja dosłownie przed chwilką siedząc w knajpce, która się nazywa W restauracji pod Wawelem, robiłem taki szybki post. Na moim Facebooku wrzuciłem go i dobiegłem tutaj spóźniony. Zapominając o najważniejszej rzeczy, ale nieważne, może o tym powiemy później. Napisałem, że to jest być może jedna z najważniejszych nagród, jakie dostaliśmy w ogóle, dlatego że to nie jest nagroda od architektów, tylko nagroda od konserwatorów, którzy siłą rzeczy muszą być bardzo tacy, nie do przodu, tak? I nagle wygrywamy z budynkami, które są tylko jakąś tam fajną, piękną, ale jednak jak one są odrestaurowane generalnie, tam nie ma żadnych nowych elementów i nagle nagrodę dostaje obiekt, który łączy nowe ze starym i w werdykcie podkreślone jest, że to nowe elementy idealnie dopełniły właśnie ten zabytkowy obiekt. Ja uważam, że to jest w ogóle początek czegoś nowego, fajnego, bo żyjemy w takich czasach, a propos tego pytania, że coraz częściej będziemy musieli sięgać po starą tkankę, wykorzystywać ją, bo to jest mądre, tak? W czasach zagrożeń klimatycznych, czy wręcz w czasach katastrofy klimatycznej, lepiej sięgać do tego, co jest, zmieniać to, niż budować od zera. A umówmy się, bardzo często jest to pod pieczą konserwatora, który nie pozwala na nic zazwyczaj. A jeżeli zmieniamy funkcję, to musimy zrobić jakieś nowe elementy, jakieś nowe rzeczy tam wprowadzić. I ta nagroda być może jest takim sygnałem, że można, jeżeli to się zrobi dobrze, to się to może zakończyć sukcesem. Ja chciałem potwierdzić, przedwczoraj byłeś w Pradze, więc to po pierwsze. Po drugie, dziękujemy za to pytanie, bo to jest coś, co często się pojawia w dyskusjach, a właściwie coraz częściej się pojawia w dyskusjach, czy w ogóle powinniśmy budować i tak dalej. Tylko ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której, nie wiem, na ostatnim spotkaniu nie mówiliśmy i tak dalej, że często to pytanie jest zadawane do architektów, Robert, nie? Ale nie widzę spotkań z deweloperami, na których ktoś by pytał, czy pan by nie wolał odrestaurować tego starego budynku zamiast budować kolejnych... Albo czy nie wolałby się pan zająć innym biznesem wręcz? To już mocniejsze. Ale Robert, oczywiście my możemy też o tym opowiadać długo, ale też pamiętajmy, że architekt jest zleceniobiorcą, często pracuje w warunkach, które są ściśle ograniczone. Robert często przekracza te ograniczenia i jak gdyby to jest też coś, co nas zainteresowało w pracy Roberta i KWK. Ale ja bym też chciał posłuchać takiej dyskusji architektów z deweloperami, którzy by mogli opowiedzieć o tej sytuacji, która warunkuje procesy inwestycyjne i to, co się dzieje wokół nas, prawda? No to, że Plato, ja wczoraj mówiłem Robertowi, że ja się nie spodziewałem, że w Czechach Plato zostanie tak dobrze przyjęte. Wiedziałem, że ten budynek jest dobry, ale nie spodziewałem się, że on zyska takie uznanie. No i Robert, nie wiem, czy chyba nie zdradzę tajemnicy, że powiedziałeś, my też się tego nie spodziewaliśmy. No tak, mówiliśmy o tym przecież dosłownie chwilkę temu, że my też nie. Znaczy wiedzieliśmy, że zrobiliśmy ciekawy obiekt. Mieliśmy oczywiście jakieś tam wątpliwości, ja ciągle jeszcze jakieś tam mam. Bo czasami te przemyślenia na temat projektu toczą się długo już po jego zakończeniu.
Ale naprawdę jesteśmy tym zaskoczeni, że jest nawet nam głupio pisać o tym, bo to się dzieje cyklicznie więcej raz na tydzień, tak? I to jest jakaś niesamowita pasa, oczywiście, z której się bardzo cieszę. Przed Pragą była Sewilla, czy to już Europa generalnie, a wcześniej była 2 razy Praga, tak? I 2 najważniejsze czeskie konkursy. I to nie tak, że Czesi sędziują, tylko że to jest międzynarodowe jury zawsze z bardzo dobrymi architektami, którzy jeżdżą, oglądają te budynki, wyrabiają sobie opinie i gdzie czasami trzeba też im o tym opowiedzieć, bronić tego, co się zrobiło. Czyli naprawdę tak porządnie do tego podchodzą, tak? I faktem jest, że jeden z konkursów, już kiedy dostaliśmy pierwszą nagrodę, byłem przekonany, że w tym drugim niczego nie zdobędziemy. I pojechałem, nie sądziłem, że w ogóle warto jechać do tej Pragi. I pojechałem do Gdańska. Zrobiłem wykład dla SARP-u. Jeszcze tam wziąłem w czymś udział, w jakimś festiwalu. I po tym festiwalu odpaliłem komórkę. Już później, kiedy siedzieliśmy w knajpie na kolacji, kurczę, czytam, że myśmy to wygrali, tak? I że pojechała tam tylko ekipa z miasta, która na coś liczyła, my nie było architektów. No ale tak to jest, no tak jak powiedział Bartek, nie sądziliśmy, że tak będzie. Nie? A czy to wynika z tego, że tutaj jest do zagospodarowania w pewien sposób też idea? To znaczy nikt do końca nie upiera się przy tym, żeby rzeźnia pozostała rzeźnią. W Krakowie i wydaje mi się, że w większości takich miast, które mają bogatą historię, kłócimy się o to, czy możemy wymienić okna z drewnianych na plastikowe. I czy tutaj możemy postawić jakąś granicę między tym, do którego stopnia powinna wchodzić konserwacja zabytków jako zachowanie jakiejś tam pierwotnej funkcji, idei, a gdzie możemy sobie pozwolić na takie większe odstępstwa i szaleństwa? Jejku, to ja powiem tak, że mam różne doświadczenia z konserwatorami i generalnie w naszej pracy kierujemy się zawsze zdrowym rozsądkiem, siłą logiki. To znaczy, jeżeli, zresztą fajnie to opisujecie w książce, są czasami mordercze, brutalne dyskusje w biurze, tak? Jeżeli ktoś faktycznie ma mądry, fajny argument, przekonuje mnie, to ja się wycofuję ze swojego pomysłu i idę w tym kierunku. I tego samego oczekuję od partnerów, z którymi rozmawiamy, chociażby od konserwatorów na temat tego, co chcemy zrobić. I faktycznie w tych Czechach ta dyskusja była. Ona była naprawdę regularnie, gdzieś tam się odbywała, przychodziłem nawet do tak wielkiej sali jak tutaj z wielkim ekranem, prezentowałem nasze najnowsze pomysły, siedzieliśmy z 2 godziny i o tym gadaliśmy. Coś niesamowitego. Doszło w końcu do tego, słuchajcie, taka sytuacja, że miasto poczuło problem, że już czuło, że z nami będzie ciężko, to poczuło też, że z konserwatorami to już w ogóle będzie fatalnie i kiedy się rozpoczęła inwestycja, nie dali znać w ogóle konserwatorom, że to się zaczyna. Chcieli ich jakby wykluczyć z tego, tak? To myśmy ich dokoptowali do tego całego procesu i stworzyliśmy jeden team, który się wspierał, bo mieliśmy bardzo słabego wykonawcę, no i wiadomo, zamówienia publiczne w Polsce, w Czechach, ta sama historia, najtańszy wygrywa i zaczynają się schody. I jeden z konserwatorów już poza swoją pracą, ja mu zresztą dziękowałem właśnie przedwczoraj, za to, że regularnie przychodził na budowę, pilnował tego, zaznaczał tam cegiełki kredą, siedział na tej budowie, żył tym, tak? I tylko dzięki temu udało się coś fajnego zrobić. I on sam powiedział, że słuchaj, ja pierwszy raz w swoim życiu nie wyczyściłem budynku ceglanego, bo nie wiem, czy wiecie, tak o tym nie mówiłem, ten budynek był brudny jak diabli, dlatego że przemysł ostrawski, podobnie jak w Katowicach, zrobił powietrzu coś takiego, że to powietrze zaczęło brudzić. W przeciągu 100 lat budynek zrobił się niemalże czarny. I konserwatorzy na początku chcieli, żeby go wyczyścić, te dziury, o których mówiłem, zamurować, żeby to wyglądało tak, że to było zrobione wczoraj. I teraz trzeba ich było przekonać, że ten brud jest fajny, że to świadczy właśnie o tej historii, którą oni chcieli wymazać, a to było jednak, tak? To pokażmy to, czytajmy z elewacji jakby tę historię. Zostawmy te dziury, zamurujmy je jak gdyby innymi ścianami. A właśnie teraz widzicie, te ściany są jasne, one są betonowe, czyli kiedy patrzymy na ten obiekt, od razu widzimy, że coś tu miało miejsce, tak? I to niestandardowe myślenie kupili, chwycili i tak się w to wkręcili, że on właśnie powiedział, że pierwszy raz cholera nie czyścił, a wręcz brudził budynek, bo niektóre cegły były na tyle zniszczone, że trzeba było je gdzieś tam wymienić. No i jak wymieniliśmy z takiej starej cegielni, te cegły zostały załatwione, to słuchajcie, zaczęły się takie kombinacje
czym to pobrudzić? No, czym jest brud taki przemysłowy? Tłuszcz? No jakaś chemia, tak? A to może pastą do butów. W zasadzie takie kombinacje były, tak? Oczywiście on wymyślił jakąś swoją recepturę. Te cegły zostały spatentowane, ale już takim materiałem, który daje właśnie tą trwałość w postaci brudu. Zresztą mieliśmy, słuchajcie, takie uwagi. Ktoś tam poszedł, oglądał i nagle pisze taki komentarz. Kurczę, wszystko fajnie, ale oparł się o mur i się pobrudził. To ja mówię, to dobrze. Odczuł na własnej skórze, tak? Odczuwanie architektury. Dokładnie. No dobrze, chciałabym Was jeszcze w takim razie pozostawić przy tej refleksji o Galerii Plato i zatrzymać ją na chwilę, na później, bo tak naprawdę książka się kończy na tych obiektach projektowanych w strefie publicznej, a zaczyna się od domów. I czy to jest opowieść o tym, jaką ewolucję przechodzi artysta, architekt? Czy to jest opowieść o tym, jak dojrzewamy my jako społeczeństwa do tego, żeby obracać się wokół architektury, która jest w końcu porządna i ładna? Myślę, że ani jedno, ani drugie do końca. Znaczy o ewolucji Roberta jest na pewno, to siłą rzeczy, ale jakby ta kolejność, że najpierw są domy, a potem są obiekty publiczne, jakby nie wynika z tego, że Robert najpierw chciał projektować domy, a potem dopiero dojrzał po 50 do tego, żeby projektować obiekty publiczne. Tylko z dosyć zawiłej i skomplikowanej drogi, jaką Robert przeszedł, ale której jakby nie wyznaczał zupełnie sam, ale też wyznaczały mu jakieś etapy jego życia, klienci, których akurat miał i którzy byli w stanie wyłożyć pieniądze i zainwestować. Jedną z pierwszych przygód Roberta po założeniu pracowni w 1999 roku był udział w konkursie na Świątynię Opatrzności Bożej. Ile osób z Państwa było w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, na Wilanowie, ta wielka taka? To niewiele Państwo tracą. Jest jedna That's osoba okay. na sali. Dziękujemy. O, nie, O, więcej, nie, no jest parę osób. Jest parę odważnych osób, w porządku. Robert brał udział w tym konkursie, zajął tam 3. miejsce. Pra konkursie. Ten konkurs. No nie, bo ten konkurs, Bartek, to jest XVIII wiek, to tam Roberta nie było. 99 rok. No i przecież gdyby był realizowany projekt Roberta, no to jego droga by się potoczyła prawdopodobnie zupełnie inaczej i mówilibyśmy no po prostu wielki pan architekt od kościołów być może i żebyś zbudował jeszcze ze 2-3. No ale tak się nie stało. Ta realizacja nie doszła do skutku. Doszły jakieś domy, ale jakby nie ma tutaj takiej jasnej chronologii, myślę, w tym, że najpierw domy, a potem coś innego i jeszcze coś innego, a na końcu, nie wiem, CPK? To jeszcze uzupełnienie małe, bo Piotrek mówił o Świątyni Opatrzności Bożej, ale też był studencki konkurs w Weronie na most, którego nie dało się zrealizować. Był konkurs w Nowym Jorku na realizację na Wyspie Gubernatorów i to były te konkursy, które zajmowały KWK, Roberta, jeszcze wtedy z Marleną Wolnik a potem były domy, ale też nasza książka, jak my w ogóle wystartowaliśmy do niej? Wystartowaliśmy do niej z perspektywy opowiadania ciekawych historii. No więc pojechaliśmy do Warszawy, pojechaliśmy do Poznania, do Szczecina, zbieraliśmy te historie, no a później tę książkę też trzeba było jakoś sensownie ułożyć. No więc też trochę logicznie rzecz biorąc, wypadałoby zacząć od początków, żeby wszystko składało się w całość. Więc z jednej strony jest to w jakimś sensie ewolucja, z drugiej strony ta chronologia książki jest dosyć logiczna, dosyć prosta i być może niektóre jej części są gdzieś poprzeplatane, ale tak naprawdę jest to zrobione w bardzo taki ułożony sposób i te poszczególne historie, one składają się w całość, ale jednocześnie są też takimi rozdziałami, które można czytać osobno, tak? One nie tracą na wartości, to jest też jak gdyby osobny kawałek.
To jest to pytanie, na które miałam właśnie nadzieję, że odpowiecie nie albo tak i możemy tu zająć się takim haczykiem tutaj małym, ukrytym, dlatego że zależało mi na tym, żeby zadać wam pytanie o zmieniającą się społeczność i po prostu to społeczeństwo, które mogliście zresztą jeżdżąc po Polsce doświadczyć tego, jak ten krajobraz się zmienia pod względem architektonicznym. Chciałabym was o te zmiany zapytać, czy jest coś, co was najbardziej zaskoczyło, kiedy wiedzieliście, co projekt przewidywał, a na miejscu zastawaliście zupełnie coś innego. No i tutaj takie pytanie z gwiazdką do Roberta. Czy jest coś w tej podróży chłopaków, co najbardziej cię zaskoczyło? Coś, co było dla ciebie... Coś, co przywieźliśmy, tak? Z tej podróży. Tak, dokładnie. Coś, czego może się nie spodziewałeś, że twój projekt będzie kiedyś w ten sposób funkcjonował. Ojejku, to mnie wiele rzeczy zaskakiwało i to tak ciężko teraz już powiedzieć o czymś konkretnym. Dowiadywałem się na przykład, że te budynki się, zmieniają, tak? No bo naturalną rzeczą jest, że kończysz projekt, on zaczyna żyć, zaczynają tam, nie wiem, jeżeli mówimy o domach, wprowadzać się ludzie i już potem czytam sobie, spływają kolejne materiały i nagle tam czytam, że tego już koniecznie nie wiedział, tego koniecznie mu nie powiedzieliśmy, tu żeśmy już postawili, zabiłby mnie za to, tak? Okej, czytam sobie to, ale też to było śmieszne. A były też takie historie, które ja na początku tak ochoczo się w ogóle na to zgodziłem, że to no fajna historia, bo Bartek powiedział, już zaczął od podróży, ale jeszcze cofnę się krok wstecz. Była rozmowa, która w zasadzie nie wiem, czy to można nazwać wywiadem, panowie, czy raczej taką opowieścią. Fajny tekst był napisany, który się ukazał w Onecie. To ja dopowiem. Przed książką zrobiliśmy jak gdyby na bazie pomysłów i pracy Roberta i KWK 2 teksty. Jeden to był wywiad klasyczny, ale że dziennikarze nie lubią nudy. Wiedzieliśmy, że jest dużo historii do opowiedzenia. Spotykając się już kolejny raz, nie chcieliśmy robić kolejnego wywiadu. Wysłuchaliśmy historii Roberta i potem je opisaliśmy w pierwszej osobie. I to była ta długa droga Koniecznego. Bo to było tak, że oni chcieli o projektach, a wiecie, jak się siedzi przy tym makaronie tam z serem czy z brzoskwiniami, żeśmy sobie gadali i się pojawiają takie historie okołoprojektowe. I nagle widziałem, że im się oczka zapaliły i że to ich zainteresowało i zaczęli tak jakoś, fajnie się gadało, jedna, druga, trzecia historia, powstał z tego tekst i potem powstała propozycja książki. Ja na początku się ochoczo zgodziłem, całkiem fajnie mi się to jakoś tak jawiło, ale potem jak się pojawiały jakieś kolejne teksty, już wypowiedzi klientów, różnych ludzi, którzy mieli tam z nami styk, właśnie patrząc na to z tej drugiej perspektywy, to ja tak już nie byłem do końca pewien, czy to tak w ogóle fajnie, że ta książka powstanie. Bo to takie już było trochę poza kontrolą, tak? A tak żeśmy się umówili. Czekaj, to ja dopowiem tą sytuację, bo to fajne jest. Rok temu, jak przyjechaliśmy do Roberta do Arki, to przyjechaliśmy właściwie już z gotowym tekstem. To było prawie dokładnie rok temu. Na pierwsze czytanie. Na takie tak zwane pierwsze czytanie, że po prostu założyliśmy sobie, że przeczytamy sobie na głos całość i mieliśmy dobierać do tego jakieś zdjęcia. Czytanie szło dosyć długo, ale w ogóle zanim usiedliśmy tak na dobrą sprawę, to rano w piątek przyjechaliśmy do Roberta i Robert był strasznie jakiś taki zmarniały i po prostu tym swoim zmarniałym wówczas głosem nas zapytał, że ja to w sumie nie wiem, na mi ta książka. I tak, wiecie, tak 3 dni mieliśmy spędzić ze sobą i pracować nad tą książką właśnie i ona już była właściwie dokończona. Tam wydawało się, że jeszcze parę tylko szlifów przed nami i te szlify zajęły rok. I tak, to był taki trudny moment, ale przeczekaliśmy go, bo z Robertem jest tak, że Robert tak czasami gwałtownie dosyć coś powie, ale potem tak się delikatnie uspokaja. Czasami się używa na to takiego określenia wypłaszcza, no i tak go wypłaszczyliśmy troszeczkę i poszło. No i poszło, ale oczywiście to pytanie w głowie gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam. Po co mi ta książka? Bo ona jest w sumie hardkorowa i a propos tych rzeczy, które mnie zaskakiwały, no to były czasami takie opinie, że nie miałem pojęcia w ogóle, że tak ktoś mnie widzi albo tak się na przykład podziało i to było dla mnie czasami śmieszne. Czasami na nowo zacząłem się wstydzić po przypomnieniu sobie jakiejś tam historii, na przykład rozdział, który opisuje to, co stało się w Szczecinie.
z przełomami, gdzie w zasadzie, no, ja tylko zajawię, bo to warto przeczytać, gdzie naprawdę trzeba się było zachować bardzo dziwnie, trochę nieelegancko, trochę brutalnie, żeby ten projekt był dobry. I ja jestem taką osobą, która nie potrafi niestety odpuścić. I to jest silniejsze ode mnie. Jak coś mi się nie podoba, to po prostu nie jestem w stanie z tym żyć. Już były takie sytuacje w biurze, kiedy mój kolega mówi: słuchaj stary, odpuść, naprawdę nie mamy na to wpływu. No i tak mnie nie zatrzymał. I w końcu pojechaliśmy do tego Szczecina, tam doszło oczywiście do męskiej rozmowy, która trwała dosyć długo, no ale stało się, co się stało i nie jest źle. I oczywiście czytam teraz też o tym, czy czytałem, jakby patrząc na to zupełnie innymi oczyma, tak? Oczyma tych ludzi. I to było dla mnie zaskakujące, bo ja pewne rzeczy widziałem po prostu tylko po swojemu. A z tej drugiej perspektywy, no tak jak mówię, czasem śmieszne, czasem bolesne, ale na pewno no nie pozostawia obojętnym. Tak. To skoro mamy już historię z Arki i twoją refleksję, Bartku, czy ty przypominasz sobie jakąś historię z podróży, która jest warta przytoczenia jako anegdota? Bo wyobrażam sobie, że masz projekt i fajnie, ubrudzimy to pastą do butów ekstra, po czym po 2 latach sądzisz, że to jednak był kiepski pomysł. I wy zbieracie te historie w książce. One są bardzo ciekawe i czyta się je bardzo humorystycznie, ale teraz może, żeby troszeczkę zdradzić rąbek tajemnicy, żeby Państwu przybliżyć to, czy ty masz taką historię, która najbardziej zapadła ci w pamięć? Nie wiem, czy najbardziej, ale takie są 2 krótkie scenki. Pierwsza to jest z domu trójkątnego. Tam Robert, nie wiem, czy pamiętasz to z książki, ale wymyśliłeś taką fasadę, że się nie da jej teraz kupić i przy remoncie, wiesz, trzeba wszystko wymieniać. I to akurat smutne. To jest smutne, bo ona się prezentowała bardzo dobrze, ale to też pokazuje, że takie śmiałe pomysły młodych architektów, bo to był de facto pierwszy projekt, jeszcze gdzieś, pierwszy projekt, nie wchodząc jak gdyby w detale. To jest studenckie jeszcze w sumie. Tak, tam pozwolenie na budowę, no w każdym razie wszystko w książce. I to pokazuje, że te śmiałe pomysły młodych architektów zderzają się potem z tym duchem czasu. I to jest coś, co często jest w architekturze niewidoczne, czyli jak się te budynki starzeją. Piotrek już z 10 lat temu rzucił taki pomysł, że powinien być w Polsce konkurs na najlepiej starzejące się budynki i powinny być one oceniane po dekadzie od stworzenia. Myślę, że... Myślisz, że ktoś by wręczył nagrodę za Wawel? Za najlepiej... No, Wawel się całkiem nieźle starzeje chyba, prawda? Też mam... Tam byłem dzisiaj. Jeszcze wyobrażam sobie nagrodę za najlepiej starzejących się ludzi. Proszę. A druga taka szybka historyjka jest taka związana z domem bezpiecznym, gdzie inwestor sądził, że Robert mierzy teren pod budowę domu, pod projekt domu krokami. On mówił o bocianich susach i mierzy tymi bocianimi susami ten teren mój. I co? I to drzewo, które tak chciałem zachować, wylądowało w mojej sypialni. No i potem konfrontowaliśmy to z Robertem, jak to było, czy on rzeczywiście nie wymierzył tego, co z tym drzewem. No Robert mówi, że no, rzeczywiście było tam takie drzewko jedno, ale ono tam gdzieś trochę spróchniało, coś nadłamane było. No tak naprawdę, szczerze mówiąc, chłopaki, no wiedzieliśmy, że ono musi zostać usunięte, ale nie chcieliśmy o tym mówić inwestorowi, bo on by się na to nie zgodził, więc postawiliśmy go przed faktem dokonanym. Ale najlepsze jest to, wracając do tej historii, że ja w ogóle o tym drzewku zapomniałem. I kiedy przyjechałem na wytyczenie tego budynku, naprawdę z głowy mi to wyleciało. I kiedy to wyszło, że to drzewo wychodzi w tej kuchni czy sypialni, już nie wiem gdzie. Sypialni. To słuchajcie, inwestora bezpiecznego naprawdę można się bać. Ja się wtedy wystraszyłem. Podpisaliśmy jakąś tam umowę, czy jakąś aneks za umowę, że pokryje koszt, ale co się stało później, to... Ty się musiałeś po prostu na piśmie przyznać, że to z twojej winy zostało wycięte to drzewko. Tam jakaś owocówka nieduża. Tak. Ja mam takie
Dobra, jedna jest taka króciutka i śmieszna, ale nie powiem przy którym to było domu, ale stoimy przy jednym z domów zaprojektowanych przez Roberta i inwestor mówi do nas tak. Ja to sobie wyobrażałem, że tak, kupię działkę za 1 000 000, stan surowy za 1 000 000 i wykończenie za 1 000 000, czyli 3. A pękła dyszka. To jest jeden z domów. Fantastyczny, świetny projekt naprawdę i super rzecz. Natomiast z poważniejszych historii to ja polecam oczywiście całą książkę, ale szczególnie polecam rozdział o przełomach w Szczecinie, dlatego że to było, wiecie Państwo, zderzyć opowieść Roberta jako architekta z opowieścią klienta, który jest gdzieś tam prywatną osobą i ma jakieś swoje pomysły na to, co chce mieć, jaki układ i tak dalej. To jest fajne bardzo, ale takie dosyć, mimo różnych emocji, spokojne. Natomiast, znaczy inaczej, nie jest to takie zderzenie po prostu w skali kosmicznej. Natomiast zderzenie Roberta i jego sposobu pracy z pracą urzędników, którzy mają swoje przepisy, którzy są ograniczeni całą masą paragrafów. My tam jechaliśmy do Szczecina spotykać się z inwestorami, czyli z ludźmi z Muzeum Narodowego w Szczecinie, którzy byli są ludźmi kultury, a nie ludźmi od inwestowania i od zarządzania środkami unijnymi. I jechaliśmy tam do nich trochę tacy, znaczy nawet nie, że najeżeni, ale tacy pod wrażeniem tego, jak bardzo Robert musiał z nimi walczyć i jak bardzo Robert musiał się tam przepychać i walczyć o swoje z tym aparatem urzędniczym, z tymi po prostu nudnymi urzędasami. A usiadły przed nami dwie osoby, dyrektor i wicedyrektorka, i oni przez jakieś 2 godziny bardzo, bardzo spokojnym tonem nam tłumaczyli, dlaczego oni jednak mieli trochę racji i mieli pewne ograniczenia, bo prawo o zamówieniach publicznych mówi to, bo fundusze unijne się rządzą takimi i takimi prawami. I oni mieli naprawdę, proszę mi wierzyć, mieli wiele okazji na to, żeby po prostu rzucić tym w diabła i powiedzieć panu Robertowi, że panie Robercie, już panu dziękujemy, my już tutaj ogarniemy to sobie dalej do końca, ale już bez pana, bo już mamy serdecznie dosyć. A oni tego nie zrobili, a na dodatek w momencie, kiedy Robert już był wycofany, bo już budynek stał i miały być aranżowane wnętrza, w czym Robert miał nie brać udziału. Nawet nie mogłem. Nie mógł nawet tak naprawdę. Zadzwonili do Roberta i powiedzieli, panie Robercie, ale pan tu musi nam jeszcze pomóc, bo jak to zostawimy tak, jak zostawimy, to będzie, jak to Robert mówi, kaczan totalny, czyli będzie źle. Więc oni sami się jeszcze do tego Roberta zgłosili, mimo tego, że wiedzieli, że to będzie gehenna dla nich. I to na mnie cały czas ta opowieść robi chyba największe wrażenie, że oni przeskoczyli siebie, ale że też to zderzenie tej rzeczywistości urzędniczej z rzeczywistością architekta może być tak potężne. Ale te zderzenia były różne. Tutaj mieliśmy fantastyczną rozmowę w Szczecinie, znaczy kilka rozmów tak naprawdę, gdy tam pojechaliśmy, ale zrobiliśmy też raz kilkaset kilometrów, żeby obejrzeć jedną inwestycję, żeby porozmawiać z inwestorem. No i co prawda obejrzeliśmy, ale dostaliśmy informację, że nie będziemy, powiem wprost, nie będę z panami rozmawiał, bo to jak gdyby nie chce mi się, nie jest to w moim interesie, więc różne były reakcje i różne były nasze zderzenia. Właśnie chciałam też tak na To był marginesie jeden taki przypadek. się dowiedzieć, czy są historie, których nie wykorzystaliście w książce i z jakich powodów. Natomiast to jako dygresja, bo poruszyliśmy tutaj bardzo ważną kwestię, czyli szczecińskie termopile i też budowanie tak naprawdę dla prywatnych inwestorów. Chciałabym zapytać o waszą perspektywę, bo na pewno będzie się różniła od tej perspektywy Roberta. Co jest tutaj największą zmianą, co jest największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o projektowanie publiczne i projektowanie prywatne, a też dodatkowo o to, czy da się zaprojektować architekturę ponadczasową. No i co by musiało się stać, żeby taki projekt faktycznie spełnił kryterium bycia ponadczasowym? Znaczy to między publicznym a prywatnym to myślę, że jest dość proste. Znaczy w przypadku projektowania dla inwestora
prywatnego po prostu przepisy są luźniejsze najczęściej i można trochę popuścić wodze fantazji bardziej, albo jakoś kreatywnie obejść pewne zapisy. Jak Państwo sobie zobaczą, dom kwadrantowy to jest arcydzieło, jeśli chodzi o obejście przepisów o tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego był dach pochyły, a inwestorzy bardzo chcieli mieć dach płaski. I nie wiem, czy Państwo byli, może ktoś z Państwa był 2 tygodnie temu, byli tutaj Radek Gajda i Natalia Szcześniak z Architecture is a Good Idea. I oni pokazywali jeden przykład, jak to można obejść. To proszę tak nie robić, ale tak jak Robert, to naprawdę spoko. Dziękuję, Gdzieś bo tu chciałem dodać, że... Gdzieś tu będzie leciał dom kwadrantowy, to jest taki z ruchomym tarasem, taki całkowicie biały, to mogą Państwo dojrzeć. Natomiast druga część pytania była o Ponadczasowość. o ponadczasowość. Tak, no to właśnie stąd jest ten pomysł. Tak, stąd jest ten pomysł mój na tą nagrodę, żeby wręczać nagrody budynkom dopiero po 10 latach, bo wydaje mi się, że dopiero wtedy możemy dostrzec ewentualnie, czy taki budynek ma w ogóle szansę na to, żeby być ponadczasowy. Ale twoim zdaniem, co jest tą cechą? Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. Możecie to też jak gdyby zainspiruje do drugiego kroku. Moim zdaniem logika przestrzeni i to, żeby nie kierować się modą aktualną, tylko odpowiadać na wyzwania, które stoją przed architektem. I myślę, że każdy projekt, który będzie w pierwszej kolejności odpowiadał na te wyzwania i szukał prostych rozwiązań na czasami trudne, postawione wyzwania, tak? On ma szansę być takim ponadczasowym. Jeśli będziemy zastanawiali się nad tym czy innym ornamentem, to już jesteśmy na straconej pozycji. Znaczy to w pierwszej kolejności mi przychodzi do A głowy. twoim 5 zdaniem? lat spotkań nie poszło w las, kurczę. To jest... Ponadczasowość architektury w twojej perspektywie. Co stanowi o jej ponadczasowości danego obiektu? No słuchaj, to co powiedział Bartek właśnie, o czym zaczął mówić, że nie podążanie za modą przede wszystkim, tak, za jakimiś trendami. Trendy to są fajne w modzie może jako takiej. Kupisz jakieś niemodne gacie, to możesz je później wyrzucić, wiesz, w kąt, kupić nowe, żeby już być trendy, a z architekturą tak nie jest. Bo jednak jak coś zbudujesz, to zostaje już na lata. I właśnie powtórzę, siła logiki, siła logicznych argumentów, mocny koncept, który powoduje, że coś jest takie, a nie inne, nie dlatego, że teraz się akurat tak buduje. Ja to zawsze miałem gdzieś. Dla mnie ważne było takie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego nie inaczej? Dlaczego akurat idziemy taką drogą? Trzeba to było sobie zawsze wyargumentować, wyrzucić wszystkie zbędne elementy z budynku. W sensie ozdobników, jakichś zawiłych funkcji nawet, zbyt wielu ścian, nie wiem. Upraszczanie. No i w efekcie potem powstaje ci coś takiego, co mam nadzieję, bo to też o jakim czasie mówimy? O 20 latach, bo mniej więcej tyle projektujemy. To jest mało czasu. To jest naprawdę mało To czasu. znaczy ponadczasowy też, prawda? Czy to jest 25 lat, czy to jest 100 lat? Ja bym raczej tutaj widziała 50, średniowiecze. 100 może. No spoko, nie? No to trochę nam przyjdzie zaczekać, nie dożyjemy tego raczej. W każdym bądź razie ponadczasowość w sensie trwałości, to jest pierwsza rzecz. Ponadczasowość ta ważniejsza w sensie ukształtowania przestrzeni. Ja zawsze mówię, że architektura to przede wszystkim jest przestrzeń między ścianami, nie same ściany. Jeżeli to jest fajnie poukładane, to te ściany, nawet jak one się trochę zestarzeją, to zawsze będzie dobre. Czy architekci w dzisiejszych czasach, gdzie się już tak bardzo oszczędza na materiałach, są w stanie realnie, bo mówisz o tej jakości i trwałości, są w stanie realnie dać taką jakość, powiedzmy, światu? Pewnie, że są, Bartek, pewnie, że są. Ważne są priorytety, jak gdyby, które wiesz, musisz mieć. I jeżeli masz jakiś tam budżet na obiekt, no to oczywiście, jeżeli projektujesz budynek, który z założenia ma służyć przez krótki czas komuś tam, tak, no to budujesz go raczej tanio, tak. Raczej z takich materiałów, które potem można łatwo przetworzyć. Ale jeżeli już masz taki plan, żeby zbudować coś takiego, co będzie służyło pokoleniom, to przede wszystkim trzeba to dobrze wpisać w kontekst, żeby to w tym kontekście się działo zawsze dobrze, a bez zrobić to z tak trwałych materiałów, że potem wnętrze może być łatwo adoptowalne, ale ta skorupa musi być trwała. I to są takie decyzje, które powodują, że ten budynek wtedy też jest budynkiem eko. Bo nawet jeżeli on jest zrobiony z betonu, o którym się tak już teraz mówi standardowo, beton to jest beton to jest zły. Nie, no beton nie jest zły sam w sobie.
jeżeli planujemy, że taki budynek będzie trwał, nie wiem, 200 albo 300 lat. Jeżeli budujemy jakieś fajne muzeum, które będzie służyło naprawdę pokoleniom, to zróbmy je dobrze, w trwały sposób, tak żeby już do tego nie wracać później, tak? Żeby tego ciągle nie remontować, nie poprawiać, bo to też jest zużycie energii. I to jest dla mnie jakoś ta ponadczasowość, tak? Ja oczywiście chciałbym projektować budynki ponadczasowe, nie wiem, czy one takie są. Czas pokaże. Ja tego nie doświadczę już pewnie, tak? Bo właśnie chciałabym jeszcze zapytać o to, czy to jest dla ciebie jakiś wyznacznik, czy to jest ważna cecha, bo z jednej strony mówisz o tym, żeby upraszczać pewne funkcje, a z drugiej strony budujesz taras na szynach. I czy to jest coś, czym się w ogóle kierujesz w swojej pracy, czy to zależy od projektu? Oczywiście zależy od projektu, rozwiązania zależy od projektu, od życzeń, ale a propos tej mobilności, tego tarasu na szynach, to jest ten projekt kwadrantowy, o którym teraz powiedziałaś, on tu czasami się pojawia. To jest przystanek na drodze tych projektów mobilnych. Wszystko się zaczęło od domu bezpiecznego i wielu ludzi myśli, że jak wpiszecie sobie w Google Zombie Proof House, to wam wyskoczy dom bezpieczny, odporny na taki zombie, cholera wie czego jeszcze. I to cały czas jest podgrzewane, bo się fajnie czyta. On nie jest z betonu, dom bezpieczny nie jest z betonu. Czyli nie jest odporny na ataki zombie Nie jest tak zdecydowanie. do końca. Tak, na pierwszy atak tak, drugi już koniec. W każdym bądź razie... Jest też drzewo odporne, właśnie, proszę bo Państwa, mamy trzeba dom je bezpieczny na wycinać. wszystko, tutaj chodzi jak złoto, kurczę. W każdym bądź razie ja wtedy zrozumiałem, że te ruchome elementy zmieniają układ działki wokół budynku. I to było fascynujące, to było ciekawe. I zawsze powtarzam, że gdyby nie dom bezpieczny, który jak kojarzy się raczej zamknięciem, nie byłoby już finalnie Galerii Plato, która jest ekstremalnie otwierającym się budynkiem na zewnętrzny. Już tak bardzo nietypowo. I a propos też tych domów, o których wspomniałaś, uważam, że jednak, przynajmniej jeżeli o nas chodzi, warto te domy ciągle projektować, bo my ciągle to eksperymentujemy i te eksperymenty, które tu się gdzieś toczą dla jednej rodziny, służą później wielu, bo stosujemy to w budynkach publicznych. Także kwestia pewnych wyborów, tak? To, że robimy ruchomy taras, wydawało się, że to jest gadżet w tym kwadrantowym, a nagle się okazało po roku, że inwestor zaoszczędził na sztucznych systemach, bo klima nie jest potrzebna, bo nie jest potrzebna wentylacja mechaniczna, bo wystarczy ten taras przywołać, on zacienia wnętrze, a jednocześnie mamy widok, jest cały czas przewiew. Kurczę, żyjesz praktycznie pół roku w ogrodzie, coś fantastycznego. Niby to, wiesz, było trudnym rozwiązaniem, ale spowodowało szereg kolejnych pomysłów, które wykorzystujemy w następnych projektach, żeby przygotować się już na tę katastrofę klimatyczną, żeby tworzyć takie budynki, które będą służyły, mam nadzieję, ludzkości. Tak? To tak brzmi dumnie, ale tak naprawdę w głowach mamy takie myśli. A jeżeli chodzi o wyzwania między właśnie tą strefą publiczną a strefą prywatną i projektowanie, czy tutaj zgadzasz się z Piotrkiem, że jest to kwestia, no cóż, sprowadzalna tak naprawdę do tych formalności? Czy widzisz jeszcze jakieś pole, które można by tutaj rozwinąć jako wyzwanie między tymi dwoma przestrzeniami? Ja dobrze, że o tym wspomniałeś. Ja wrócę do tego, co powiedział Piotrek, bo ta prawda gdzieś tam była pośrodku, jakby, jeżeli chodzi o projektowanie tych przełomów i późniejszych budynków. Teraz Państwo widzą dom kwadrantowy właśnie O, z tak, tym właśnie teraz jest tarasem. kwadratowy na Nieruchomy ekranie. taras, No już szybko leci, ale za chwilkę będzie znowu. Chcieliśmy, żeby ta prezentacja była trochę wolniejsza, ale nie potrafiliśmy tego Ale zrobić. słuchajcie, więc takie wybaczcie. czasy, dobrze, że idzie szybko, jest okej. W każdym razie, jeżeli ci zależy na czymś bardzo, no to wtedy dzieje się tak, że dochodzi do tarć. To jest naturalne. No bo też siłą rzeczy faktem jest, że kiedy ja przeczytałem te wypowiedzi ekipy, która jak gdyby była z tej drugiej strony w przełomach, to tak stwierdziłem, kurczę, co ja teraz mam powiedzieć? To był szachmat, dosłownie, bo to wszystko było teraz takie fajne, grzeczne, takie spokojne. Ja tam rzuciłem jedną taką wypowiedź, taką dosyć szorstką i w tej wypowiedzi tak wyszedłem na jakiegoś troglodytę, który gdzieś tam po trupach, w ogóle nie patrząc na przepisy, idzie do celu, tak śmiało. To tak trochę nie było, bo oczywiście mieliśmy świadomość, że są przepisy. Nie chcieliśmy ich brutalnie i tak chamsko obchodzić.
Ale to powiedz chociażby o tym, w jaki sposób, jak argumentowaliście, żeby zastosować jakąś zmianę projektową, tak? Dobra, to Przy okazji Szczecina. Na przykład, Bo tam są ciekawe przykłady. kiedy w zamówieniach publicznych jest tak, że ten zapis dokładnie brzmi w ten sposób, że zmiana jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli projektant nie był w stanie przewidzieć tam, Pojawienia się nowej innowacji technologicznej. Nowego rozwiązania. I jeżeli podejdziesz do tego przepisu tak, wiesz, łopatologicznie, tak na sztywno, to się nie da zrobić nic. No to się praktycznie nie da zrobić nic. No ale tak nie można podchodzić, tak? No bo słuchajcie, w tym wszystkim zawsze musi być gdzieś zdrowy rozsądek. A zdrowy rozsądek nakazuje, że jeżeli przychodzi coś do głowy, co ma sens, co jest dobre, co będzie państwu też służyło później, a myśmy tego na początku nie przewidzieli, bo nas kuźwa zaćmiło albo coś tam, bo to też się zdarza, przepisy tego nie uwzględniają, no to wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy siąść i zastanowić się, jak to wdrożyć, bo to ma sens. I dlatego byliśmy tak sfrustrowani, słysząc, że słuchajcie, my wiemy, że to jest mądre, że to jest dobre, ale kuźwa przepisy nam nie pozwalają. Ja mam taką naturę, że się wkurzam wtedy totalnie na te pieprzone przepisy, tak? Na tych ludzi, którzy potem tak już sztywno się tego trzymają, bo my, jeżeli będziemy tak sztywno się tego wtedy trzymać, to kuźwa niczego nie zrobimy, tak? Mądrego. Będziemy niewolnikami przepisów, a to prawo, te przepisy są po to, żeby jednak żyło się, wydaje mi się, lepiej, tak? I oto były te wojny, oto były te batalie, żeby coś przepchnąć i architekci, którzy brali udział w tym projekcie z mojego teamu, wymiękali już później, już mieli dojść. Jeden z moich praktycznie partnerów powiedział mi: Robert, ty możesz mnie zwolnić, ja już nie chcę w tym brać udziału. Po prostu to się kłóci z moim elementarnym poczuciem właśnie zdrowego rozsądku. Nie jestem w stanie tego zdzierżyć. Tak? Musiałem zmienić trochę konfigurację w teamie. Musiała inna ekipa na tym pracować. Kolega, który pojechał potem, to już było związane z wnętrzami, pojechał do tego Szczecina na chwilę, to już potem gdzieś się zadamowił, tam już miał jakąś prywatną pralnię, trzeba mu było rzeczy kupić, a jak pojechał na chwilę, to tam wtopił i został na długo. Słuchajcie, to są niewiarygodne historie, ale tylko dzięki temu to się udało. To była taka sytuacja, że jak moja córka, która wtedy miała tam, nie wiem, mało tych lat, tak, 6 czy ileś, to za każdym razem, kiedy ja wychodziłem z domu, jechałem do tego Szczecina, to ona się pytała: tato, a czy ty będziesz dzisiaj spał w domu? Bo ona nie wiedziała, kiedy wrócę. Ja też nie wiedziałem. Wyjeżdżałem na jeden dzień, ale już wiedziałem potem, że lepiej zabrać trochę więcej rzeczy, bo nie wiadomo, jak będzie. Tak? Zdarzało się, że tydzień mnie nie było, zdarzało się, że więcej. A urzędnicy skontrowaliby na przykład tym, że kiedy przyjdzie kontrola wydatkowania funduszy unijnych, to kontroler spojrzy na projekt, spojrzy na powierzchnię, powie, że jedno się nie zgadza z drugim i koniec. I kara, albo zwrot tej dotacji. I nie będzie dochodził i nie będzie słuchał w ogóle nawet jakichś argumentów, że trzeba było dokonać tej zmiany i że to, co jest na górze, jest dużo lepsze niż to, co było w projekcie, bo to, co było w projekcie, nie było w 100% jeszcze przewidziane i przemyślane. Jakby tak. w ogóle to nie będzie nikogo obchodzić. Tak, ale była taka sytuacja, że już potem już z bezsilności już nie wiedziałem, co zrobić. Dziękuję za to, jeżeli teraz mogę tu publicznie podziękować marszałkowi Geblewiczowi. Poszedłem do niego, mówiąc, co się dzieje. I on tam wszystkich potem wziął nas równo na dywanik, wszystkich opieprzył, tak z dołu do góry, czy tam odwrotnie. Ale Marszałek Geblewicz użył ładnego słowa: obsztorcował. Obsztorcował, ale później też poprosił prawników, żebyśmy jednak wszyscy współpracowali. Nie chodzi o obchodzenie prawa, tylko chodziło o to, żeby zmierzać do celu. Jak fajnie powiedział, nie budujemy rakiety kosmicznej, tak? Jednak jest to trochę prostsze. I wtedy zaczęło iść trochę lepiej. Czuję, że poruszyłam taki dosyć newralgiczny temat po waszych minach, natomiast chciałabym się zapytać, czy widzicie tu jakiś sposób na rozwiązanie tego, jak funkcjonuje prawo zamówień publicznych, czy też prawo budowlane w ogóle w Polsce, dlatego że no, z drugiej strony można zrozumieć, że jeżeli przedstawiasz dany projekt, ktoś go ocenia, ale ocenia to, co dostał, a jeżeli to w jakimś tam procencie, powiedzmy, więcej niż 70% się zmienia, no to można mieć pretensje o wydawanie publicznych pieniędzy. Więc
Czy sądzicie, że jest jakiś sposób na uproszczenie życia zarówno urzędnikom, jak i architektom? Tylko jedno sprostowanie, bo powiedziałeś 70%. Ja bym powiedział, że 5%. Mówimy o takiej wartości. 5%. I o to była ta wojna. Znaczy to ja mogę powiedzieć, że zauważymy to za jakieś 20 lat. Tak jak dzisiaj jesteśmy w stanie dostrzec jednak, że 20 lat temu, nie wiem, nasza przestrzeń wyglądała trochę inaczej niż wygląda teraz. Natomiast nie dostrzeżemy niczego z dnia na dzień. Generalnie oczywiście jak cała masa problemów w Polsce, mnóstwo rzeczy się rozbija o zaufanie społeczne tak zwane i to jest w wielu dyskusjach już taki wyświechtany argument, ale tak, no, znaczy, to moja przygoda z urzędnikami z ostatnich dni jest taka, że nie zapłaciłem za strefę płatnego parkowania, dostałem dzień po dniu 2 mandaty w wysokości 500 zł, w sensie jeden 250, drugi 250. Jak próbowałem to jakoś odwrócić i powiedzieć, że sorry, zapomniałem od 5 lat, płacę ten abonament, po prostu nie ma żadnych przypomnień i tak dalej, to nie było opcji. I jak się podzieliłem tą historyjką, przecież błahą strasznie na Facebooku, to dostałem kilkanaście komentarzy ludzi, którzy na przykład zapłacili 3000 zł, bo dłużej trochę się zagapili z tymi mandatami. I ci urzędnicy, być może nawet niektórzy są ludźmi przecież, tak? I widzieli, że no, to jest trochę bez sensu, ale no, widocznie te przepisy takich wiążą, że tam niespecjalnie może nawet jest opcja na to, żeby anulować taki mandat. To w ogóle nie jest mandat, tylko opłata administracyjna. Widzicie, co się rozbija o takie niuanse. I rozbija się chyba między innymi dlatego, że my, jak Państwo sobie przypomną, a wiele z Państwa na pewno sobie przypomina lata 90. w Polsce, to mieliśmy odwrotny problem. To znaczy mieliśmy ogromny problem z korupcją i chcieliśmy bardzo wszyscy, żeby to nasze życie, które jest te wszystkie jakby momenty styku człowieka z państwem były jak najlepiej uregulowane. Żeby to wszystko tak opisać, żeby tam nie było żadnego pola do nadużyć. Absolutnie. No i okej. Można powiedzieć, że korupcja w Polsce no, spadła w niesamowity sposób w ciągu tych 20 czy tam 25 lat, no ale efekt uboczny jest taki, że musimy się właśnie... Że płacisz za parkowanie. Tak, no, że płacisz za to parkowanie i po prostu płacisz te mandaty i Robert się musi użerać gdzieś tam z urzędnikami, którzy być może, znaczy z którymi by chciał po prostu pogadać jak z człowiekiem, a oni mówią paragraf taki, przepis taki, ustawa taki, punkt taki. Więc jak przejdziemy te kolejne 20 lat, no to myślę, że już tam znajdziemy jakiś taki w miarę punkt spokojny gdzieś tam w okolicach 2045 mniej więcej. Ja myślę, że jak gdyby nie ma takiego łatwego sposobu, zresztą też ciężko byłoby to dobrze opowiedzieć i przegadać tutaj na tym spotkaniu, ale na pewno jak gdyby musi się zmienić podejście do tego, że wiele rzeczy jest możliwe, tylko po prostu trzeba to dobrze uargumentować, bo jak gdyby ja też gdzieś w różnych projektach widziałem, że wiele zależy od podejścia. I są różne podejścia. My się w Polsce mocno trzymamy tego, co jest zapisane, a widziałem też takie podejścia, w których można było odstąpić od pierwotnych zapisów, tylko trzeba po prostu było to dobrze uargumentować. I Robert próbował to robić, zderzał się z różnymi sytuacjami, no ale to, tak się dzieje. To nie jest tak, że tylko u nas będziemy mieć ten problem. Nigdy tego jak gdyby do końca nie wyeliminujemy. Sprawa jest ważna. I uważamy, że po prostu ten rozdział o Centrum Dialogu Przełomy jest no, wartościowy z punktu widzenia funkcjonowania naszego jako społeczeństwo też, ale inwestowania i budowania jakiejś przyszłości dla nas. Mam w takim razie dla Was 2 ostatnie pytania i później mam nadzieję, że Państwo mnie troszeczkę wyręczą i będą Państwo mieli również własne pytania do naszych panelistów. Odchodząc troszeczkę od denerwujących tematów pod tytułem płacenie za cokolwiek i no cóż, prawo w Polsce. Zastanawiam się nad takim futurystycznym i przyszłościowym modelu projektowania jak open source. Nie wiem, czy wiecie, ale obecnie na stronach Ministerstwa Rozwoju jest do pobrania ponad 70 projektów domów, które można sobie ściągnąć i zaadaptować na swoją działkę. Oczywiście są tam pewne obostrzenia, ale mniej więcej są one zaprojektowane w ten sposób, żeby
pasować w miarę wszędzie i Robercie, ty miałeś troszeczkę wcześniej niż Ministerstwo Rozwoju taki pomysł i chodziło o dom typowy. Chciałabym zapytać was, co sądzicie o takich rozwiązaniach, czyli takich ogólnodostępnych, tanich, eliminujących tak naprawdę architekta, czyli w sumie odbierających ci pracę, a z drugiej strony sam gdzieś ten pomysł próbowałeś zrealizować i zrealizowałeś. Jakie jest wasze zdanie i czy warto takie rzeczy projektować? Ja tylko powiem, że jak Państwo będą patrzeć na prezentację, to dom typowy to jest ten taki okrągły, który wygląda jak pień ściętego drzewa. Tak zwany pieniek, potocznie. Mów, proszę. Ja, tak. Nazwa jest myląca, bo dom typowy jest jedynym egzemplarzem w Polsce, nie powstał żaden inny. No, dlaczego to wyjaśniamy dokładnie oczywiście, ale to ciekawa historia. Tak, to jest jeden z moich ulubionych rozdziałów, bo też mówi trochę o tożsamości. Ale wracając jakby do tych domów, takich powtarzalnych domów dla każdego, oczywiście wielu architektów się burzy, że to jest takie odbieranie pracy, a ja w pewnym momencie swojej działalności zrozumiałem, że no nie każdy przyjdzie po ten projekt indywidualny, po prostu go nie stać na to, na pracę z architektem. I fajnie byłoby zrobić taki katalog domów dostępnych, malutkich domów dostępnych, naprawdę małych, takich pod 70-100 metrów max, które byłyby właśnie taką namiastką mieszkania, ale gdzieś postawionych na malutkich działeczkach. I jestem za tym, tylko że jak to u nas w Polsce, program nieprzemyślany, zrobiony na łapu capu, byle jak, osędziowany przez byle jakich ludzi, no i ja tego nawet nie oglądałem, podejrzewam, że jest jakaś kicha zupełna, ale sam pomysł jako taki jak najbardziej okej. Możecie powiedzieć tak albo nie. Znaczy ja myślę, że to jest fajna próba i że gdyby to jakby ogłosić jako konkurs dla architektów z atrakcyjną nagrodą i jakby po prostu rozreklamować to, żeby najlepsze pracownie architektoniczne w Polsce wzięły udział w konkursie na zaprojektowanie domu, który da się wybudować za nieduże pieniądze i który będzie na dodatek w miarę oszczędny i który da się po prostu, nie wiem, zasilić fotowoltaiką albo zasilić, jak to się nazywa, pompy ciepła, tak? To, co jest teraz ostatnio popularne, a bynajmniej nie każdy dom da się ogrzać sensownie pompą ciepła i UOKiK prowadzi teraz solidne postępowania przeciwko oszustom, którzy chodzą po wsiach po całej Polsce i mówią ludziom, słuchajcie, tutaj pompy ciepła, dofinansowania, zróbcie sobie. I ludzie to robią, płacą dziesiątki tysięcy złotych oszustom, a potem się okazuje, że dom się kompletnie nie nadaje do tego, żeby być zasilanym i ogrzewanym pompą ciepła, bo nie ma odpowiedniej grubości ścian, nie ma czegoś tam, a żeby to miał, to trzeba w niego zainwestować jeszcze kolejne 150 tysięcy złotych. No i tych pieniędzy już ludzie nie mają. Więc gdyby to wszystko wziąć pod uwagę i powiedzieć KWK i parę innych pracowni, zapraszamy was, zróbcie parę takich projektów, wystawimy je i niech ludzie budują, niech ten kraj jakoś lepiej wygląda, to super. No a czy to zostało tak zrobione? Trochę tak jak mówi Piotrek, że tak, dobry pomysł, ale jeśli byłoby to coś więcej niż tylko narzędzie do zbudowania, a również coś, co mogłoby edukować ludzi w zakresie dobrej architektury. W takim razie ostatnie pytanie. Czemu tytuł Na styk? W moim odczuciu brzmi to jak taki koszmar, który się słyszy u mechanika, że coś jest na styk. To nie wróży dobrze. No ale znaczy, to jest tytuł, który oddaje po prostu mocno charakter naszej pracy nad książką. Częściowo oddaje też charakter pracy Roberta, bo on jest taki można powiedzieć, dwoisty. To znaczy Robert z jednej strony, jak się przewiąże, jakby wymyśli w ogóle, co jest osią i co jest clue jego projektu, to będzie się tego trzymał, choćby nie wiem co. Ale z drugiej strony, jak w międzyczasie wymyśli, że coś by jednak trzeba zmienić, oczywiście bez zmiany tego clue, ale gdzieś tam tak trochę obok, to będzie dążył, żeby za wszelką cenę to zmienić, choćby już tam po prostu murarze byli, już po prostu tynkowali, już w ogóle wykańczali i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zmieniamy, ale jednak zmieniamy. I też po prostu dużo jest w tym takiej mimo wszystko radosnej spontaniczności i zawsze coś jest na styk po prostu. Tak, na styk dojechał do Państwa tamten taki links, dzięki któremu Państwo będą mogli kartą zapłacić za książkę na zapleczu. Już jest?
Chyba tak. Okej. I ostatni aspekt tego tytułu jeszcze jest taki, że klienci czasami no, narzekali, no co nie bójmy się tego słowa, że u tego Koniecznego to wszystko się musi licować, tak? To wszystko musi być tak, z milimetrem chodził, z linijką chodził po tym placu budowy. I tak rzeczywiście widzieliśmy To jest ten dobry styk, że tak na styk, czyli tak idealnie, w Tak, punkcik. A to ja powiem, jeżeli mogę, jedną rzecz, bo tak naprawdę, bo często mówię w ogóle tutaj w tej rozmowie, poważne tematy się pojawiają. To znaczy tak naprawdę jest książka przygodowa, tak mi się wydaje. To jest taka książka nie tylko dla architektów, tylko to się czyta jak no, naprawdę takie fajne, przygodowe reportaże. Ładnie to, kto to wymyślił? Magda chyba? Chyba Magda Łotrzykowska. Łotrzykowska opowieść. I chyba lubię to określenie. I z tym na styk to jest tak, że to dążenie do perfekcji, tak jak teraz mówiliście, powoduje później, właśnie z tego powodu wychodzą ekstremalne sytuacje. Dom z ziemi śląskiej, okna. Rzucam hasło, rozwinię. Na przykład. Tak. Nie rozwiniesz? To ja rozwinę. No to rozwinię. Żeby się elegancko wszystko licowało i było równiutko, to trzeba było obciąć okna, fizycznie obciąć okna, żeby one były... Dobra, młodym architektem wtedy byłem bardzo. Tak. No i na styk jeszcze gospodarz mówił, że pisaliśmy to też chyba w książce, że no niewygodnie się siedzi przy tym barku, który nie ma żadnego podestu, bo jest taki kąt prosty, ale żeby to pasowało do innej ściany, to nie mogło być nic wysuniętego, nie mogło być lady, tylko musiało wszystko być tutaj na styk. Dopowiem, że Ale nie lada wygodnie jest, Ale to lada też, jest to z też drugiej było w strony. czasach, kiedy Robert był młodym architektem bardzo. Lada z drugiej strony. Ale faktem jest, że to oczywiście, wiecie, to są takie sytuacje, że dążenie do fajnych detali, co czasami komplikowało proces budowlany, ale czasami też konkursy, tak, które się kończyły tym, że jechaliśmy z Marleną, która zresztą z jednej strony narzekała, jak można było po tylu nocach w ten sposób jechać. Ja już tak powiem, że myśmy na końcu w tej Warszawie jeszcze wjechali pod prąd, bo już wtedy, wiecie, nie było nawigacji, trzeba było zdążyć. Brama się zamyka jak na filmach amerykańskich, dosłownie, że zamykała się, my tak żeśmy się przemknęli, jako ostatni złożyliśmy projekt, ale potem jak już dostaliśmy nagrodę, to już inaczej o tym mówiła, to też jest to na styk. I takich rzeczy było bardzo dużo w tym naszym architektonicznym życiu, także to nie jest taka praca tylko za biurkiem. Wręcz tej pracy za biurkiem jest tyle samo, ile takiej pracy w terenie, takiej gdzieś wyjazdowej, podróżniczej, właśnie takiej trochę przygodowej. Tak to wygląda. I była dyskusja na temat tego tytułu. Znaczy tak, no że- tytuł powstawał bardzo, bardzo długo. No, to długo się nie mogliśmy zdecydować. Dobre, Było masa kreatywne. pomysłów. Ale było na tyle wieloznaczne, na tyle proste i wyraziste, że zostało na styk. Tak. No, fajna definicja chyba w słowniku, tak? Że słownikowo, że to jest idealny styk materiałów budowlanych, potocznie na ostatni moment. Myślałam, że właśnie perfekcjonizm zagania w takie rejony, gdzie musi być na styk. Natomiast mam nadzieję, że Państwo mają jakieś pytania. Ja się przejdę z mikrofonem. Aha, okej, dzięki. Halo, halo. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Chciałam się dowiedzieć, co by Pan powiedział takiemu osobie, która właśnie skończyła, jakby napisała maturę i idzie właśnie złożyć papiery na uczelnię architektoniczną w Polsce. I co by Pan jej powiedział, wiedząc, że ta osoba może nie zostać koniecznym w Polsce? Czy mogę zrobić wstęp do odpowiedzi? Nie obrazi się Pani? Jeśli tutaj być może padło takie pytanie, co nie znalazło się w książce, to właśnie nie znalazły się rady dla młodych architektów, bo Robert mówi, nie, ja nie chcę radzić, bo wyjdę do takiego po prostu mentora, ja nie chcę być takim mentorem, ale teraz musisz. Długo siedzieliśmy, już potem z Piotrkiem, pamiętam, gdzie myśmy to siedzieli? Gdzieś tu w Krakowie, nie? W forum siedzieliśmy i tak odpowiedź na pytanie o rady dla młodych architektów cyzelowaliśmy z dobre półtorej godziny i chyba 2 linijki są. No dlatego, Esencja jak z poezji, proszę Państwa, naprawdę. No ale to powiem serio, zupełnie. To się też wiąże trochę z moją córką, która ma 16 lat i za chwilę będzie podejmować jakieś tam decyzje życiowe, gdzie pójdzie na studia, co będzie robić. Ja uważam, że to jest piękny zawód.
i niestety ekstremalnie trudny, który często wiąże się z tym, że człowiek jest sfrustrowany, że nie ma kasy, ma podbite oczy, jest zmęczony, nie śpi. No, jest koszmar czysty, a jednocześnie no, fajnie tworzyć, wymyślać. I ja kiedyś tam bardzo chętnie udzielałem takich rad, a teraz udzielam ich no, coraz rzadziej, bo wiem, że właśnie to się może wiązać, mówię o ludziach ambitnych, z pójściem taką drogą, która niekoniecznie skończy się jak u Koniecznego. Czy to kończy się? Mam nadzieję, że się nie kończy, ale że jakoś to się wszystko w miarę sensownie poukładało. Przecież jest bardzo wielu zdolnych ludzi, którzy, kurczę, no mają gorzej, tak? Nie układa im się i jakoś jest źle. Także to jest już indywidualny wybór. Ja mówię, gdyby do tego nie podchodzić tak bardzo ambitnie, jak ja podchodzę, to w sumie jest spoko. To w sumie jest fajna robota. Chce pan tak, nie ma sprawy, będzie pan zadowolony i tyle. Ale ja tak nie umiem. I z tego się potem właśnie bierze to na styk. Nie? A właściwie chciałabym jeszcze, przepraszam, zapytać o taką perspektywę polskich uczelni i wiem, że współpracujesz też z ludźmi, którzy kończyli inne szkoły. Czy uważasz, że tu jest jakaś ontologiczna różnica? Jest coś do poprawy w naszym systemie nauczania architektury? To Robert, zbierz się do odpowiedzi, a ja tylko jeszcze dopowiem, bo jak rozmawialiśmy z Robertem o tym właśnie zdaniu porady, to ja wtedy sobie w głowie taką górską metaforę ukułem do tego, że jakby nie każdy, kto lubi chodzić po górach, musi chodzić od razu po Himalajach. Znaczy, że jest dużo po prostu niższych gór, które są prostsze i to nie znaczy, że one są mniej fajne, są super. I dla mnie maksem absolutnym są Alpy i wyżej raczej w życiu już nie pójdę, a po Tatrach uwielbiam chodzić i po Beskidach też. I to jest też super. To znaczy tych Himalajstów to wiecie, jest jakiś taki 1% ludzi, którzy chodzą po górach i tam nie wszyscy muszą być tymi Himalajstami. No dobra, wracając, tak, w pełni się z tobą zgadzam. I to w zasadzie jest odpowiedzią może na twoje pytanie. A propos szkół. Jest różnica jednak, powiem szczerze. Na przykład architekt z naszego biura, który kończył bardzo dobrą niemiecką, renomowaną szkołę artystyczną, architektoniczną, już był tak przygotowany po tej szkole do samodzielnego myślenia, że od razu z nim gadało się jak z równorzędnym partnerem. To jednak takiego myślenia trochę mi brakuje w naszych szkołach. To przyznaję. To znaczy, że one są złe. No, uczą tego fachu, uczą tego zawodu, ale brakuje mi właśnie nakierowania ludzi właśnie na takie myślenie samodzielne, na to, żeby nie uczyć kopiować, tylko żeby uczyć samemu myśleć i tworzyć wartościowe rzeczy. To jest chyba największa bolączka naszych szkół. Jest wiele elementów, które możemy poprawić, ale to jest chyba najważniejsza rzecz. Żeby uczyć tych ludzi, że jak patrzę na jakiś budynek, to rozumiem, jak i dlaczego oni go tak zrobili. I jak potem wezmę się do czegoś swojego, to nie będę robił tak samo jak tamto w sensie formy, tylko metody działania, myślenia jakby w tym działaniu. Ale to nie dotyczy tylko architektury. To generalnie można tak w ogóle powiedzieć w naszym szkolnictwie, że nie uczy myślenia. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Dzień dobry, kłaniam się. Przede wszystkim chciałem panu złożyć, no trudno powiedzieć hołd, ale na pewno serdeczne pozdrowienia od mojej żony, która jest pana wielbicielem, czy wielbicielką pańskich projektów i przede wszystkim pomysłów znakomitych. Przepraszam, w sensie tych pomysłów, które chyba leżą u podstaw pańskiego zainteresowania techniką, to znaczy pan zanim był architektem, zdaje się, studiował techniczną uczelnię. W związku z tym ta mobilność architektury, która w zasadzie architektura jest w zasadzie stabilna, to u pana jest mobilna. I na tej kanwie chciałem zapytać, no Kraków jest ciężkim inwestorem dla wszelkich architektów, bo wielu wygrało tutaj konkursy, jak na przykład Japończyk piękną architekturą wygrał
no, taki elemencik no, bardzo niedaleko przy Placu Wszystkich Świętych, nagrodę i oczywiście nie została zrealizowana. Chciałbym zapytać o pańskie, że tak powiem, tą historię tego projektu Bunkra Sztuki, która też była mobilna, a w sumie no, nie doszło do podpisania umowy. Na ile te problemy krakowskie były podobne jak w Szczecinie, a na ile one były kompletnie inne. Ja mam swoje prywatne doświadczenia, ale one są mało istotne, jeśli można coś na ten temat usłyszeć. Dziękuję. Wiedzieliśmy, że to pytanie padnie i że będę się musiał to, wytłumaczyć. Nie, bardzo dziękujemy. Spodziewaliśmy się. Super. Ja czekałem wręcz. Przede wszystkim to jest tak, ja nie kończyłem jakichś tam technicznych szkół, to tak tytułem wstępu. No po prostu wychowałem się na Śląsku, oglądając jakby cały ten przemysł dookoła, być może w jakiś naturalny sposób człowiekowi to wchodzi w krew. Ale jest ciekawa historia, jak uczyłeś się rysować, to polecamy tą historię z książki. Okej. Tak, to jest fajne. Wracając jakby do Bunkra Sztuki. Tak, wygraliśmy konkurs i muszę powiedzieć jednej rzeczy, bo to jest ważne, wyjściowo. W założeniach konkursu było napisane, że ten budynek należy nadbudować, żeby go powiększyć. Literalnie to było napisane, a jednocześnie uzyskać bardzo szybko pozwolenie na budowę. I teraz uwaga, była do tego dołączona ekspertyza, która zabraniała nadbudowy, bo budynek się zawali. I druga rzecz, plan nie pozwalał na nadbudowę. Zmiana planu to jest długi czas, na pewno nie jednego roku. Plan zagospodarowania przestrzennego. Tak. Czyli jako mówiłem o zdrowym rozsądku i sile logiki, postanowiliśmy zejść z tym pod ziemię, żeby nie nadbudowywać czegoś, co się za chwilę zawali dzięki temu i wbiliśmy się na ileś kondygnacji pod ziemię. I w tym momencie umowa, która była załącznikiem do tego konkursu, nie uwzględniała takiej sytuacji w ogóle. Czyli był to ewidentny przypadek do tego, że ta umowa może być zmieniona. Nasi prawnicy też tak to interpretowali. Troszkę inaczej to interpretowali prawnicy Bunkra, ale faktem jest, że my byliśmy prawie dogadani, dosłownie. Brakowało tygodnia, żebyśmy się dogadali. Wszystkie punkty były już ustalone. Ale to się działo 20, 22, 3 grudnia. Tak, Wiecie, co się wtedy dzieje, drodzy Państwo? Przed Wigilią, słuchajcie, my byliśmy wykończeni psychicznie. Ludzie z Bunkra, ówczesna dyrektorka też była wykończona psychicznie, bo my siedzieliśmy do nocy każdego dnia i uzgadnialiśmy tę cholerną umowę. I w końcu ja się zaparłem przy jednym punkcie, dlatego powiedziałem Państwu na początku, że mój prawnik powiedział, że ta umowa z Bunkra to jest w ogóle pikuś. Przy tej umowie jest Plato. Jak ja podpiszę Plato, to znaczy, że jestem wariatem, on ze mną nie pracuje. Bunkra nie podpisałem Plato. I ja dałem, słuchajcie, ekipa siedziała w biurze, czekaliśmy na kolację wigilijną, a my z kolegą jeszcze robiliśmy ostatnie punkty. Przyjechał prawnik też z Bunkra, daliśmy nasze wytyczne. On powiedział, że to nie przejdzie. Jeszcze liczyłem na to, że może po świętach jakoś się dogadamy, nie przeszło i trzeba było jakby to wszystko zerwać. Rozumiem jakby stronę tutaj, tę drugą, że tak musiała zrobić. Mam nadzieję, że rozumieją też nas. Chodziło też o to, słuchajcie, takie rzeczy. Wkopujemy się na ileś metrów w głąb. Planty, Kraków. To jest pewne, że odkryjemy tam mnóstwo ciekawych rzeczy pod ziemią. Obok u reformatów katakumby, prawda? Więc i na początku te zapisy były takie, że te wszystkie rzeczy spadały na nas. I my tak po kolei eliminowaliśmy jakby te chore zapisy, które powodowały, że mogłyby spowodować, że biuro po prostu by padło od razu, tak? Bo ten budżet na ten projekt był naprawdę mały, zważywszy na skalę tego przedsięwzięcia. Jedyna rzecz, z której, bo ja pamiętam, muszę właśnie o co chodziło w projekcie. Króciutko, drodzy Państwo, budynek podziemny, jego dach jest placem i pomysł polegał na tym, że kiedy ten dach się unosi, artyści są swoją sztuką, mogą właśnie wychodzić na zewnątrz i tych ludzi na plantach zaczepiać. Czyli znowu sztuka staje się bardziej dostępna, tak jak właśnie w Plato, tylko jeszcze nie... Teraz widać na slajdach. O właśnie, teraz mamy właśnie bunkier sztuki, już poleciał dalej. A tu już teraz Plato, otwarte ściany, czyli jakby pochodna tego myślenia w bunkrze zaowocowała projektem w Plato. Tego mi jest najbardziej żal, że tej rzeczy nie będzie. Zdradzę też, bo nie mogłem o tym mówić publicznie, że kiedy wygrywaliśmy ten konkurs,
nie czułem wagi Bunkier Cafe, że to jest tak ważna knajpa dla wszystkich tutaj z tego miasta. Ale zrozumiałem to szybciutko, kiedy zacząłem czytać komentarze na swój temat. Zacząłem wchodzić trochę głębiej w ten temat i zrozumiałem, że to trzeba zachować i wymyśliłem, co trzeba zrobić, ale nie mogłem tego powiedzieć publicznie, bo pewnie konserwator by mnie zabił, bo pomyślałem, że można to wycofać bardziej w kierunku zieleni, przenieść to na planty, żeby był oddech pomiędzy tymi budynkami, żeby była fajna perspektywa. Tylko że rozumiałem, że to jest kolejny proces wychodzenia tego, wytłumaczenia, o którym nie można tak publicznie od razu mówić, bo od razu byśmy ten pomysł gdzieś tam spalili. To ja tylko dodam, że teza, jaką my stawiamy w rozdziale o bunkrze, jest taka, że w Krakowie zabrakło odpowiednika marszałka Geblewicza. To znaczy nie było nikogo, kto by wziął na siebie taką rolę, żeby powiedział: pani dyrektor, z tego możemy zrezygnować, z tego też. Panie Robercie, to pan musi ogarnąć tak, a to pan musi ogarnąć tak. I nie znalazła się ta osoba z dwóch według mnie powodów. To znaczy, po pierwsze, nikt jej nie wywołał, to znaczy Robert tutaj nikogo nie znał, a w Szczecinie marszałka Geblewicza poznał i do niego po prostu zadzwonił. W Krakowie nie miał takiej osoby. A też dyrektor Ziółkowska, raportując swoim tam przełożonym, to był już mniejsza o to, jedna z osób w magistracie, jakby też nie docenili trochę wagi tego, że to się naprawdę zaraz rozpadnie. I w momencie, kiedy się rozpadało, no to już było właściwie za późno. I też z miasta chyba nikt nie docenił w ogóle wagi tego procesu, który właśnie się zachodzi i nie zauważył, że po prostu wypuszcza się z rąk coś, co miało niesamowity potencjał i mogło być naprawdę wspaniałą rzeczą, która być może teraz jeszcze byśmy się wkurzali, bo pewnie jeszcze mogłaby nawet trwać budowa, ale już byłaby pewnie na finiszu, bo to już jednak jest historia sprzed paru ładnych lat. I nikt w tym mieście po prostu nie zauważył, że ucieka coś po prostu świetnego. No, jakby dlaczego nie zauważył, no to już państwo mogą sobie ocenić po prostu, czemu po prostu no nie znalazła się taka osoba, która by potrafiła docenić wagę tego, co mogło być. Jeszcze mieliśmy na pewno jakieś pytania z publiczności. Moje uszanowanie, żebyście się panowie lepiej poczuli, to ja chciałem powiedzieć, że udało się nam w Krakowie zmarnować nie takie rzeczy. Na przykład mogliśmy mieć nowe centrum miasta, a mamy budę na 270 sklepów, która jest po prostu czasowym zajęciem terenu w centrum miasta. Wolałbym nie używać nazw własnych, bo jeszcze by były sławne, a po co? W każdym razie właśnie głównym kłopotem architektów pracujących w tym mieście było to, że te ramowe w końcu projekty Tischmana mieli rysować architekci ze Śląska. I to było po prostu coś okropnego, naprawdę. I to nawet się, wiecie państwo, w komentarzach dało czytać w miejscowej prasie, że to nie do pomyślenia. Ale to tylko komentarz tytułem pocieszenia. Chciałbym zapytać o coś innego. Mianowicie najwięksi tego świata, w tym nieżyjący już, a odwiedzający kiedyś Kraków, Charles Correa. Pół życia zawodowego Bombaju, a pół na MIT. Wiemy, o kim mowa. No przecież projektował takie domy dla potrzeb indyjskich pod wielkim nazwiskiem, żeby właśnie to było osiągalne dla tego społeczeństwa, które naprawdę jest dużo bardziej rozwarstwione niż Polska. Musiało to odpadać oczywiście klimatom i tak dalej. Co państwo sądzą? Co pan sądzi, panie Robercie? Czy nie dałoby się namówić paru kolegów z nazwiskami, żeby dali chociaż przykład, że można zrobić taki atlas, żeby to działało w tym pięknym skądinąd kraju, jakkolwiek czynione są starania, żeby nie był piękny, ale przez wzgląd na szacunek dla pańskiego zawodu, nie powiem przez kogo są czynione. Czy by się nie dało? Znaczy to wiesz, pytanie jest ewidentnie do ciebie. Ty musisz, znaczy ja myślę, że... Ja już to odpowiedziałem na to ciut wcześniej właśnie, nie? Już absolutnie jestem za, bo to jest logiczne, to ma sens. Jednak nie jest takie proste do przeprowadzenia. Tak, ale łatwo już było. To znaczy ja staram się to wydobyć jednak z tej odpowiedzi pańskiej, którą odnotowałem, no bo ona jednak była w tle czegoś innego. Natomiast to jest rzecz ważna, bo ten kraj jest paskudzony. Przecież wszyscy to wiemy. Miasta się rozlewają, robią się różne okropne rzeczy, są projekty typowe. To już naprawdę nie jest wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym polskiej sztuki stosowanej z 1912 roku, która była chlubą tego kraju, który wtedy nie istniał. I to, co z tego wyszło, skończyło się sukcesem pawilonu na wystawie światowej w Paryżu w 25, tak? No a teraz co? Nie da się? No środków jest, da się trochę więcej.
to może by się dało. Wie pan, da się na pewno w jakimś procencie malutkim, tak, poprawić tę przestrzeń. Ja oczywiście już dawno pozbyłem się złudzeń i wiary w to, że zbawię cały kraj, tak? Czy jakaś grupka ludzi zbawi cały kraj i będzie lepiej, bo w to nie wierzę. Po prostu wierzę w jakieś takie no, troszkę mniejsze działania, które w jakimś minimalnym stopniu są w stanie coś tam poprawić, ale faktem też jest, że teraz tak sobie pomyślałem, kiedy się przez Polskę niedawno przetoczyła dyskusja w tym naszym środowisku, że kurczę, że tych domów już nie budować, także to takie złe i może już raczej tylko większe budynki. Oczywiście to dyskusja była bez sensu, tak, bo kiedy się w to wchodzi głębiej, no to człowiek widzi, że przecież kontekst jest często właśnie taki malutki, ciężko budować jakieś bloki, bo to w PRL-u przerabialiśmy, ale zarzucano nam też, że mimo, że KWK zbudowało mało, to jednak te rzeczy były na tyle nośne i na tyle pobudzające wyobraźnię, że szkodliwość czynu była bardzo duża. I wystarczyło zrobić jedną rzecz i przez to właśnie inni chcieli podążać jakby tym tropem. I w tym sensie może, teraz patrząc na to jakby w taki pozytywny sposób, faktem jest, że kiedy powstałby być może taki katalog, który mi się marzył, który tworzą naprawdę dobre pracownie, to siła oddziaływania jakby tego mogła być dużo większa nawet niż nakład tego być może jakiś tam skromny tego katalogu i być może w przyszłości mogłoby coś fajnego spowodować. Chociażby właśnie takich małych domów, które teraz rząd próbował gdzieś tam wdrożyć. Tak? Takie 70-80 metrów. Super. Mieszkanie 70 metrów. Całkiem okej. To czemu nie dom, nie? Czemu nie dom? Mamy jeszcze jedno pytanie z tego, co widziałam. Dobry wieczór. Ja chciałem zapytać o przyszłość. Konkretnie chodzi mi o to, że ludzkość obiecywała sobie bardzo dużo w kontekście rozwoju robotyzacji, komputeryzacji, sztucznej inteligencji, że komputery będą nas zastępować w realizowaniu trudnych zadań, a ludzie będą mogli się oddać działalności bardziej kreatywnej, artystycznej. I ostatni rok pokazał coś zupełnie przeciwnego, że sztuczna inteligencja, generatywna sztuczna inteligencja daje niesamowite rezultaty właśnie w tych obszarach, które dotąd były domeną ludzi. Chciałem zapytać, jak pan sądzi, jaki będzie to miało wpływ na pracę architekta i czy są z tym związane szanse, czy raczej zagrożenia? Super pytanie, dziękujemy. No dobre pytanie bardzo i oczywiście siłą rzeczy już kilka razy się nad tym zastanawiałem, bo te podobne pytania się pojawiały. Ja lubię wszelkiego rodzaju nowinki, wynalazki i generalnie bardzo ciekawi mnie przyszłość. I cieszę się, że jest sztuczna inteligencja, która no, będzie pomagała nam w pracy. Oczywiście niektórych z nas tej pracy pozbawi pewnie po jakimś czasie, bo tak się pewnie zdarzy. Póki co jeszcze nie jest to aż tak doskonałe, żeby tam architekci mogli czuć się zagrożeni, ale wydaje mi się, że jest to nieuniknione, tak? Na pewno będzie nas wspomagała, na pewno będzie doskonała, ale wydaje mi się, że tak. W jakich elementach może ciebie jako architekta wspomóc? No słuchaj, podam przykład, bo tu się, o właśnie teraz popatrzcie, pojawiło się unikato na slajdzie. To balkony, które wystają z budynku, to jest wschodnia elewacja, dają fajną rzecz, a mianowicie kiedy już światło nie dociera do wnętrza, na tych balkonach, kiedy ludzie się pojawiają, łapią słonko jeszcze z godzinę dłużej. I teraz troszkę tak jak z nawigacją. Wbijasz adres i od razu po sekundzie czy po dwóch masz idealną trasę, która cię prowadzi na przykład w Alpy. Nie do pomyślenia kiedyś, tak? Z atlasem, z telefonem, być może z pytaniem rodziny po drodze, czy tam jakiegoś korka nie ma, nie? Gdzieś tam 100 kilometrów dalej. Podobnie tutaj ta sztuczna inteligencja jest w stanie przeliczyć optymalny układ balkonów, że każdy z nich będzie łapał optymalną ilość światła i z tego wyniknie rysunek elewacji. Żaden architekt nie jest w stanie go zrobić, chyba że po prostu ma, nie wiem, dużo czasu, upór muła i będzie siedział na tym pół roku i to jakoś tam zrobi lepiej czy gorzej. I w tym sensie to jest narzędzie, które po prostu wydaje mi się czymś genialnym, tak? Ale wydaje mi się, że za chwilę to już będzie tak doskonałe, że będzie lepsze od nas. I wydaje mi się, że na rynku, jeżeli chodzi o kreatywne podejście i wymyślanie, ostaną się najlepsi. I będą konkurować z tą sztuczną inteligencją. Na pewno.
Czy to jest dobre, czy to jest złe? Wydaje mi się, że to jest po prostu nieuniknione. Tak będzie. Mnie to ciągle fascynuje. Ja zawsze czasami tak mówię, tak już potem żartując, że do czasu jak w Terminatorze, dopóki nas to nie zniewoli, nie zabije czy nie zje, ale do tego momentu może być ciekawie. No dobrze, to w takim razie bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie, że mogłam z Wami przeprowadzić tę rozmowę. Mam jeszcze mnóstwo pytań, ale z tego powodu, że nie odpowiadaliście na te pytania tylko i wyłącznie tak albo nie, to nie zdążę ich zadać, a to są dosyć potężne wątki. Miałam jednak nadzieję, że Wasze odpowiedzi będą albo afirmatywne, albo nie. Państwu również bardzo serdecznie dziękuję za Wasze pytanie i Wasz czas tutaj dzisiaj spędzony z nami. Zapraszam do kupienia książki. Myślę, że tutaj Panowie bez problemu złożą autograf na takim zakupionym egzemplarzu. To dziękuję i życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.